Autobus z Kampali do Nairobi. 17 godzin jazdy. Tutejsze drogi są takie, że i kołysało, i podskakiwało. Więc masakra. Dodatkowo w autobusie był straszny hałas, bo to sobie jakieś dwie babki gadały, jakieś dwie babki sobie się kłóciły. Ktoś tam sobie włączył filmy i oglądał, ktoś tam sobie grał w jakieś gry, jakieś dziecko płakało, ale najgorszy był typ z głośnikiem. Bo sobie z tego głośnika puszczał jedną piosenkę non-stop. Nie wiem, czy on miał tam wgraną tylko tą jedną piosenkę, czy po prostu ją tak lubił. Ale masakra. Przez 5 godzin, dopóki mu się ten głośnik nie rozładował, było je. Potem jakiś tekst i znowu je. Przez 5 jebanych godzin. No to dzień dobry Państwu, witam Państwa w Kenii. Za moimi plecami zebry. Kenia to kraj, gdzie 2/3 powierzchni zajmują jałowe równiny i suchy i gorący klimat sprawia, że żyją tam tylko nieliczne plemiona pasterskie. Do dzisiaj podstawą gospodarki w Kenii jest rolnictwo, ale coraz większą rolę odgrywa tutaj turystyka. I tutaj troszkę się zmienia, ponieważ jeszcze niedawno turyści jeździli tutaj głównie na safari, a obecnie większy procentowo udział mają nadmorskie kurorty i piękne kenijskie plaże. Kiedyś była tutaj jedna wielka równina, ale trzęsienia ziemi, wypiętrzanie się góry, wybuchy wulkanów sprawiły, że powstał wielki rów afrykański. I w ciągu następnych kilkudziesięciu milionów lat cała Afryka Wschodnia najprawdopodobniej oddzieli się od obecnego kontynentu afrykańskiego. W ogóle najwyższy szczyt Kenii, Mount Kenya, był kiedyś wyższy od Everestu, ale niestety uległ erozji i teraz ma jakieś 5200 metrów. No ale właśnie, góry sprawiły, że część terenu była regularnie nawadniana, a część pozostawała sucha. Tam powstały sawanny. I to właśnie na sawannę przyniósł się jeden z gatunków małp, który w ciągu 8 milionów lat wyewoluował w człowieka. Australopitek podzielił się na dwie grupy. Jedna z nich cały czas jadła rośliny i wyginęła, oraz Homo habilis, który jadł mięso i z czasem wyewoluował w gatunek, który podbił cały świat. Tak na przekór weganom. Proszę Państwa, tory kolejowe. Jedne z niewielu w Afryce. Obecnie są plany, żeby połączyć Ruandę, Ugandę, Kenię i Tanzanię jedną linią kolejową. A ta linia kolejowa zaczęła powstawać jeszcze w czasach kolonizatorów. Wtedy uznano, że trzeba połączyć Ugandę z Mombasą i zaczęto budować tory kolejowe. No i w pewnym momencie w którymś miejscu powstała mała osada, która z czasem przerosła się w wielomilionowe miasto, jakim jest dzisiaj Nairobi. A jak budowano te tory kolejowe, to w Parku Narodowym Tsavo grasowało stado lwów i zanim te lwy wyłapano, to pożarły one niezliczoną ilość tych robotników. A tam jest jeszcze jakiś wulkan, ale nie mam pojęcia, co to jest za wulkan. Północna Kenia to są jałowe pustynie i wulkaniczny krajobraz. Zamieszkała jest ona w większości przez wojownicze plemiona, takie jak Samburu lub Turkana, które do dzisiaj spory wolą rozstrzygać strzelając. Bardzo mało dróg, słaba infrastruktura, bardzo mała gęstość zaludnienia. No i też trzeba tu przyznać, że północna Kenia jest dość niebezpieczna ze względu na bojówki z Somalii i Sudanu. Patrzcie, jak jest blisko. W ogóle się nie boi. Chyba, że zaraz podejdzie mnie i kopnie w drzwi. Kurde, co ja mówię w drzwi? Czajcie to, widzicie, że po jednej i po drugiej stronie się zrobiło biało? Krat wali. Kenia świetnie pokazuje zalety kolei, bo jak kolei nie ma, to cały transport odbywa się tirami. I tych tirów jest tutaj cała masa. Tam przed tym tirem jest ich chyba z 50, tak jeden za drugim. I niestety za bardzo nie ma jak wyprzedzić, bo z drugiej strony... Ej, teraz nic nie jedzie. Dobra, cisnę. Dobra, pocisnąłem. No, ale tam są kolejne tiry i tam jak widać z drugiej strony już też sobie jedzie cała kawalkada tirów. I niestety te tiry jadą strasznie wolno, bo one są opładowane tak, że to się w głowie nie mieści. Więc zazwyczaj, no teraz akurat jadę 80, bo się kurde udało. Ale głównie jeździć tak 40, no 60 rzadko kiedy przekraczam. Więc naprawdę jest dramat. O, już znowu sobie będę stał. I zwalniam do... Ile on będzie jechał? 40, no. Właśnie. Pierdole, to jest porażka z tymi tirami, no. Znowu, kurwa. Znaczy znowu, cały czas.
się, ani się wyprzedzić nie da. A jak się wyprzedzi, to i tak się zaraz jest kolejny. Jezus Maria, jak się jeździ po tej Kenii. 420 km mam do pokonania dzisiaj. 420. Jadę już 7 godzin. I GPS mi pokazuje jeszcze 4. Ja pierdolę! Jeśli chodzi o różnicę w safari między Tanzanią a Kenią, no to w Tanzanii, jeżeli pamiętacie z odcinka, trzeba było sobie mieć przewodnika, trzeba było ogólnie wszystko organizować przez agencję. W Kenii jest fajniej, bo w Kenii wystarczy, że sobie wynajmiecie samochód, zapłacicie zazwyczaj kilkadziesiąt dolarów za wjazd do parku narodowego i sobie możecie jeździć sami. Zajebiście, co nie? Tylko jest jeden mały szkopu, trzeba mieć auto z napędem 4x4 i takie jak ja mam, to takim niestety nie wjedziecie. No i tutaj problem jest w tym, że takie auto jak ja mam, wynajem to są koszty takie, powiedzmy, że standardowe. Natomiast wynajem samochodu 4x4 no już jest drogo. Więc ja stwierdziłem, że w sumie to ja już na safari kiedyś byłem, wszystkie zwierzątka widziałem, więc mi nie zależy. Pewnie gdybym był tutaj jakąś większą ekipą, tam nie wiem, w 2 czy 3 osoby, to byśmy się klepnęli i byśmy pojechali. Ale tak to nie ma sensu. Z tym, że jak się jedzie do Kenii z założeniem, że nie będzie się wchodziło do parków narodowych, no to tutaj za bardzo nie ma co robić. Bo to jest tylko piach, kurz i pył. No i nic poza tym. Teraz pytanie. Jakie zwierzę zabija najwięcej ludzi na świecie? Czy jest to lew, rekin, a może hipopotam? Nie! Ten skurwysyn komar. Na świecie, w całej historii ludzkości, żyło około 110-120 miliardów ludzi. I naukowcy szacują, że około 52-55 miliardów zostało zabitych przez komara. Znaczy w zasadzie no przez choroby, które on przynosi. To jest prawie połowa wszystkich ludzi, jacy kiedykolwiek żyli na świecie, zostało zabitych przez komara. A drugim najbardziej zabójczym zwierzęciem, które zabija najwięcej ludzi, jest człowiek. Czyli tam te wszystkie wojny, morderstwa i tego typu rzeczy. Dobra, muszę trochę uważać, bo tu już z tego co widziałem kręci się dużo Masajów. Masaje przez kolonizatorów byli uważani za najinteligentniejsze plemię Afryki. Dodatkowo ze względu na swoją smukłą sylwetkę Europejczycy uważali, że ich ciała są piękne. Dzisiaj Masajowie to są tacy afrykańscy górale, czyli jak się im zrobi zdjęcie, to trzeba im zapłacić, jak się wejdzie na ich teren, to trzeba im zapłacić i tak dalej, i tak dalej. Czytałem troszkę o tym i to wygląda mniej więcej tak samo jak w Tanzanii. No, czyli tutaj się ogólnie Masajowie stawiają takie teatrzyki dla turystów i tyle. Natomiast pierwszymi, kurwa, mam nadzieję, że tu nie ma żadnych węży ani niczego takiego. Pierwszymi stałymi osadnikami w Kenii byli Bushmeni. Dzisiaj Bushmenów już w ogóle w Kenii nie ma. Jeszcze jakieś tam większe skupiska są w Afryce Zachodniej i Południowej. Ty, co to jest za kupa? Jakaś dziwna. Wiadomo, że około 600 roku przed naszą erą Egipcjanie prowadzili z tutejszymi miastami handel, więc są przypuszczenia, że wtedy istniały tutaj dość silne ośrodki handlowe. O, w ogóle termitiera, patrzcie. I najprawdopodobniej wtedy z połączenia języków arabskiego i języków lokalnych powstało Swahili. I początkowo, do momentu aż nie przybyli tutaj Europejczycy, do zapisywania Swahili używano alfabetu arabskiego. W ogóle w bajce Król Lew używa się języka właśnie Swahili do różnego rodzaju nazw. Na przykład Simba to w Swahili lew, Rafiki to jest przyjaciel, a Hakuna Matata no to, że możesz się nie martwić, nie? A ja się trochę martwię, żeby tu kurde mi jakiś wąż mnie tu nie dziabnął czasem. A tutaj, proszę Państwa, plantacja ananasów. Proszę tylko spojrzeć, jak ich jest dużo. Widać? Praktycznie wszędzie, aż po horyzont ananas. O kurwa, biegną do mnie. Dobra, spierdal. Powiem Wam, że bardzo źle mi się to nagrywa. W Ruandzie i Ugandzie miałem, no, w miarę spokój. Natomiast tutaj muszę sobie wyszukiwać takie o
w miarę odludne miejsca, żeby sobie trochę pogadać do kamery. Chociaż i tak przed chwilą do mnie gdzieś z tego buszu wybiegał trójka dzieci, krzycząc give me money, give me money. No ale niestety tutaj dorośli też przybiegają i też chcą pieniądze. No, to dałem przed chwilą swoją pierwszą w życiu łapówkę. Albo drugą w życiu łapówkę. No bo wyprzedzałem tam, gdzie nie powinienem i zatrzymała mnie policja. No i tam sobie pogadaliśmy, aż w końcu policjant stwierdził, że żeby załatwić tą sprawę, to muszę mu kupić wodę. I czy wiem, co to oznacza? I się domyśliłem. Dałem mu na nasze jakieś chyba 30 zł. Stwierdził, że to jest duża woda i był bardzo zadowolony. Ja uważam, że powinniśmy się znacznie mocniej interesować Afryką, bo prawda jest taka, że my nic nie wiemy o tutejszych przywódcach. W naszych mediach w ogóle nie pojawiają się informacje z Afryki, a ten kontynent chyba już teraz ma największy przyrost naturalny. Jeszcze trochę za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będzie najszybciej rozwijającym się kontynentem i będzie miał wpływ na wydarzenia na świecie. Firmy, które jako pierwsze odkryją potencjał w Afryce, mogą w przyszłości zrobić grube miliardy dolarów. A na chwilę obecną w Afryce inwestują Chiny i co gorsza Rosja. Rosja już teraz ma wpływ na wydarzenia na tym kontynencie, bo chociażby ostatni zamach w Nigrze, no to pod dyktando Rosji. No i żebyśmy my się czasem nie obudzili trochę za późno, jak ten układ sił na świecie zacznie się zmieniać, po chwili obecnej jest on dla nas bardzo wygodny. W czasach Mahometa wybrzeże Kenii stało się schronieniem dla arabskich kupców. Oni zakładali tutaj miasta, kwit handel i rybołówstwo. Przez około 700 lat ludziom żyło się tutaj dobrze, aż przybyli Portugalczycy. W 1498 roku dotarły tutaj statki Vasco da Gamy. Portugalczycy zaczęli kolonizację, a kraj powoli zaczął się staczać. Dodatkowo rozpoczęły się tutaj walki, ponieważ Arabowie nie mieli zamiaru odpuszczać i ostatecznie w 1720 roku Arabowie wypędzili Portugalczyków. Władzę przyjął imam Omanu, który podzielił kraj na gubernatorów. Gubernatorowie zaczęli walczyć o swoje wpływy, więc kraj coraz bardziej pogrążał się w jeszcze większej biedzie, handel zamarł i tak dalej. Ostatecznie w 1822 roku kolejny imam Omanu, Said przepędził gubernatorów, pokonał ich w walce i rozpoczął swoje rządy. No i wszystko układało się całkiem dobrze, aż do jego śmierci. Wtedy znowu zaczęły się walki o wpływy i ostatecznie w 1886 roku zadecydowano, że Kenia stanie się brytyjską kolonią. Jeśli chodzi o sporty w Kenii, to najpopularniejsze są piłka nożna, rugby i krykiet i w żadnym z tych sportów nie odnoszą żadnych sukcesów. Natomiast Kenia ma doskonałe warunki do uprawiania sportów motorowych, no i z takich najsłynniejszych tutaj rajdów jest Safari Rally. No ale wiadomo, Kenia ma świetnych biegaczy. I tutaj ciekawostka, w Kenii jest cała masa najróżniejszych plemion i wszyscy ci świetni biegacze pochodzą tylko z 4 z nich. A pozostali się do niczego nie dają. Nie, żartuję oczywiście. No, przed chwilą się jeden typ do mnie doczepił. Powiedział, że jak mu dam 200 szylingów, czyli to jest jakieś $1,5, to mi przyprowadzi lokalną dziewczynę. Bo według niego wszystkiego trzeba spróbować. Potem się będę całe życie z tego leczył. No, trochę pogadałem i okazuje się, że prostytutka w Kenii, już taka lepsza, to jest koszt około 1000 szylingów, czyli 30 zł. Tanio, ale leczenie potem pewnie jest bardzo drogie. Natomiast najtańsza prostytutka w Kenii kosztuje około 50 szylingów, czyli to jest złoty 50. W 1902 roku Wielka Brytania wprowadziła prawo, które faworyzowało białych w nabywaniu ziemi. Więc wkrótce wszystkie żyzne ziemie należały do białych, a czarni byli obciążani podatkami i zmuszani do pracy. To zapoczątkowało wzrost niezadowolenia. Białe Wzgórza to jest taki region w Kenii, znany z najżyźniejszych gleb, a nazwa wzięła się stąd, że były one w całości w posiadaniu właśnie Europejczyków. W 1921 roku Henry Tuchu założył Stowarzyszenie Młodych Kikuju. Kikuju to jest największe plemię w Kenii, około 40% Kenijczyków to są właśnie Kikuju. Celem stowarzyszenia było dążenie do niepodległości. No i właśnie rok po założeniu tego stowarzyszenia Tuchu trafił do więzienia. I był to powód pierwszych zamieszek tutaj i zapoczątkowało walkę o niepodległość Kenii.
Jedną z najważniejszych postaci w kenijskiej historii jest Jomo Kenyatta, który przez 15 lat podróżował po Europie i próbował namówić tamtejszych rządzących, żeby zwrócili uwagę na Kenię i żeby zmienili bardzo niesprawiedliwe prawo. W międzyczasie Kenia się bardzo mocno radykalizowała i w końcu w 1952 roku wybuchło powstanie Mau Mau, a ponieważ różne plemiona różnie podchodziły do tego, jak należy postępować z Brytyjczykami, to bardzo szybko przerodziło się to w wojnę domową. Wielka Brytania, żeby opanować sytuację, zaczęła tworzyć obozy koncentracyjne. Według niektórych źródeł w obozach tych przytrzymywano było nawet 300 000 osób. Byli oni torturowani, głodzeni, bici itd., itd. I o całym procederze świat dowiedział się dopiero w 2006 roku. Wcześniej Brytyjczycy to ukrywali. A jedną z osób, które były przetrzymywane w kenijskich obozach koncentracyjnych, był Hussein Obama. Dziadek tego znanego Obamy. To jest, proszę Państwa, plaża, na której wykluwają się żółwie morskie. Poleciła mi to miejsce taka Niemka, którą poznałem jeszcze w Kampali. Jak ona mi pokazywała, ona tutaj po prostu przyjechała i wyszła na plażę i były małe żółwiki, które sobie popierdzielały do morza. Pokazywała mi filmiki zajebiste, stwierdziłem, że kurde, też chciałbym to zobaczyć. No ale niestety jest końcówka sezonu i nic tu się nie dzieje. To jest w ogóle park narodowy. Tam trzeba było przejść przez bramkę, ale nie trzeba było płacić za wejście do parku narodowego, także spoko. Widzicie tam ten domek na górze? Ogólnie zauważyłem, że w każdym z krajów, w których byłem, ale chyba najbardziej było to widoczne w Ugandzie, tak, chyba tam, bardzo dużo różnego rodzaju ludzi z różnych zakątków świata, głównie Europejczyków, bardzo dużo inwestuje i budują sobie domki albo tego typu hotele. No i właśnie ten tutaj budynek za moimi plecami, kurde, już do mnie idą, Jezus Maria, dobra, szybko. Ten domek za moimi plecami chciał zbudować Holender, ale lokalna społeczność się zbuntowała i teraz stoi pusty i nie może go dalej budować. Dobra, kończę, bo pobiegną do... Przemawiam do was z krzaków, bo tutaj nawet na chwilę nie mogę... O, hej, hej. He? O, właśnie chciałem wam powiedzieć, że się schowałem w krzakach, bo mi tu nie dają spokoju. Przed chwilą do mnie podszedł. Typ jednak mnie odnalazł, ale już sobie poszedł na szczęście. Więc przemawiam do was z krzaków, żeby mieć święty spokój. Ponieważ konflikt się nasilał, to w 1960 roku stwierdzono, że trzeba coś z tym zrobić. I po kilku latach twardych negocjacji, w końcu w 1963 roku Kenia uzyskała niepodległość. Na placu w Nairobi zebrały się gigantyczne tłumy. Gdy o północy zgasły światła i po chwili się ponownie zapaliły, to na maszcie nie powiewał już brytyjski sztandar, tylko była wywieszona flaga Kenii. Pierwsze lata po uzyskaniu niepodległości to były walki wewnętrzne i próby komunistów przejęcia władzy. Pomimo różnego rodzaju problemów Kenia zanotowała olbrzymi wzrost produkcji i kraj generalnie wkroczył na bardzo dobrą drogę. W 1980 roku zlikwidowano wszystkie organizacje plemienne. Ja wam już troszkę mówiłem, że tutaj największym plemieniem są Kikuyu, drugim największym plemieniem z kolei w Kenii są Masajowie. Starałem się troszkę poczytać o tych plemieniach w Kenii, ale jest ich tak dużo, że człowiek nie jest w stanie tego ogarnąć. Powiem wam, że bardzo często przychodzą tutaj do mnie dziewczyny, chcąc się ze mną umówić. I nie mówię tutaj o prostytutkach, tylko o zwykłych dziewczynach, na przykład kasjerka w sklepie chciała się ze mną umówić i tego typu rzeczy. No i często sobie tam z nimi trochę pogadam. I praktycznie za każdym razem sytuacja jest taka, że dziewczyna ma dziecko, ale nie ma męża. I twierdzi, że szuka odpowiedzialnego mężczyzny. Także jeśli chodzi o stereotypy dotyczące czarnych, jak będzie, czarnych mężczyzn, to myślę, że te stereotypy są bardzo prawdziwe. Dobra, przyznam wam się do czegoś, bo doczepił się do mnie typ. I nie miałem już zielonego pojęcia, jak mam się go pozbyć. Więc powiedziałem mu tak: dobra, kupię od ciebie to gówno, ale nie mam przy sobie pieniędzy, więc muszę iść do bankomatu, wypłacę, wrócę i ten. A zamiast tego wsiadłem w samochód i pojechałem w pizdu. I teraz ja jestem zły na siebie, bo ja nie robię takich rzeczy. W sensie, ja jak się z kimś na coś umawiam, to nie ma tak, że robię inaczej. No ale w sensie, jak chcecie zobaczyć, jak to jest być sławnym, jak to jest być Robertem Lewandowskim, to sobie przyjedźcie do Afryki, bo tutaj nie ma nawet minuty, nawet sekundy, żeby ktoś się do was nie doczepił i czegoś od was nie chciał. I kurwa mać, po prostu jeszcze, dobra, tam spoko, że podchodzą, bo wiadomo, to jest ich biznes, muszą zwrócić na siebie uwagę, jakaś tam forma reklamy, okej. Ale jak się im kurwa 100 razy mówi nie, no to co ja jeszcze mam zrobić? No ile można? No ile można?
Ile można? To jest tytuł tego programu. No to powoli kończy się moja przygoda w Kenii. Tam wam pokażę, tylko jak chujowe jest lotnisko w Nairobi. Bo tam za moimi plecami są takie bramki, przez które już, na których trzeba się zatrzymać i przez nie już nie da się przejechać. Czyli boda dowiozą was tylko tam. A do samego lotniska są jeszcze 4 km. Więc jak się dostać do lotniska? To można tak jak ja, czyli za darmo iść piechotą, albo można sobie wziąć taksówkę i oczywiście za nią zapłacić. Są też shuttle busy i myślałem, że te shuttle busy są za darmo, ale też się okazuje się, że nie. Także robią nas w konia i zarabiają na nas, no. Cóż mogę o Kenii powiedzieć? No niezbyt mi się podobało. Było bardzo tanio. To był najtańszy z tych 3 krajów, zdecydowanie. Natomiast bardzo źle mi się kręciło filmy. W ogóle bardzo źle mi się tu było, bo za każdym razem, gdzie bym się nie pojawił, gdzie bym nie usiadł, żeby odpocząć, to od razu było: daj pan $100, a kup pan coś, oglądanie nic nie kosztuje. To jest, kurde, najlepszy tekst. Oglądanie nic nie kosztuje, ale jak zrobisz ten pierwszy krok i zgodzisz się kolesiowi na to, żeby coś obejrzeć, to już masz przerąbane, bo on cię nie puści. A w ogóle tutaj jest park narodowy, bo Nairobi jest otoczone parkiem narodowym. I tutaj jak macie drogę na lotnisko, to tu jest park narodowy. I tu sobie czasami chodzą zebry. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Widzicie to? Kupa słonia. Dobrze się pali. Może być jako rozpałka do grilla.